W ostatnich dniach nieco bardziej czujemy wiosnę, ale w dniu takim jak dzisiejszy czujemy też, wydaje mi się, specyficzny powiew swobody, wolności, bo dziś przypada rocznica uchwalenia ustawy rządowej z 1791 roku, czyli Konstytucji 3 maja. Czy ma ona jakiś związek z historią Solidarności? W rzeczy samej. Andrzej Trzeciak, witam w ECS Online. Przyjrzyjmy się na początek pewnym historycznym analogiom sytuacji społecznej, politycznej, w jakiej znalazł się kraj i społeczeństwo polskie w końcu XVIII wieku i w drugiej połowie wieku XX. Kraj uzależniony od potężniejszego wschodniego sąsiada. Pojawia się w nim dążenie do zmian, do reform. Są one realizowane w sposób pokojowy i bezkrwawy. W wyniku tych działań pojawia się ukonkretniona idea zmian społecznych, politycznych. Po krótkim okresie radości dochodzi do zbrojnej interwencji, która zatrzymuje proces modernizacji państwa, ale tworzy się wielki mit, który daje napęd do kolejnych reformatorskich działań. Konstytucja 3 maja miała wiele wymiarów, ale to, co było w niej istotne, to to, że stanowiła ona pierwszy krok na drodze do zmian społecznych i zmian w wymiarze obywatelskim. Można powiedzieć, że apogeum tych zmian była właśnie Solidarność. Wielki ruch społeczny, w ramach którego działali razem robotnicy, rolnicy, inteligencja, mieszkańcy wsi i mieszkańcy miast. Rocznicę majowej Konstytucji wykorzystywali opozycjoniści różnych czasów i epok. Miała ona też istotne znaczenie dla opozycjonistów okresu PRL. W latach 70. różne ruchy odwoływały się do idei majowego Święta Wolności. Jeżeli Konstytucja 3 maja była jutrzenką swobody dla Polaków końca XVIII wieku, po raz kolejny stała się nią w roku 1980. 3 maja 1980 roku pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego w Gdańsku odbyła się potężna manifestacja organizowana przez gdańskie nurty opozycyjne. Aresztowani zostali jej organizatorzy Dariusz Kobzdej i Tadeusz Szczudłowski. Kiedy opuścili areszt, ich koledzy, znajomi z opozycji spotkali się na uroczystości mającej uhonorować osoby wychodzące z więzienia. Pojawiła się tam również Anna Walentynowicz i to właśnie na tym przyjęciu zapadła decyzja o organizacji strajku w Stoczni Gdańskiej. Kiedy powstał już ruch Solidarność, jego członkowie również obchodzili rocznicę 3 maja. Zawsze była to okazja, aby walczyć o podstawowe prawa społeczne, polityczne, obywatelskie. Majowe święto było także obecne w ikonografii Solidarności. Ten motyw bardzo często powracał w ulotkach, plakatach, znaczkach, w poczcie Solidarności, w poczcie internowanych. Zarówno Konstytucja majowa, jak i Solidarność pozostają wielkimi symbolami walki o wartości republikańskie, demokratyczne, walki o prawa obywatelskie, prawa człowieka. W 2014 roku Komisja Europejska, która tym wartościom, tym ideom i obiektom, które mają wpływ na tożsamość i historię i kulturę Europy, przyznaje znak dziedzictwa europejskiego, przyznała to wyróżnienie kilku polskim obiektom, m.in. Stoczni Gdańskiej jako kolebce Solidarności oraz Konstytucji 3 maja. W tym roku, w sierpniu, obchodzić będziemy 40. rocznicę strajku w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina i rocznicę powstania Solidarności. Ale zanim nadejdzie sierpień, niech się święci 3 maj.